Cześć! Dzisiaj na warsztat bierzemy regulowane backridery. Niedawno kupiłem od polskiej firmy Perun ich najnowszy produkt, więc to idealna okazja, żeby zestawić go z tym, co już znam. Na stole mamy trzy opcje. Absolutny standard, amerykański ABR, czyli Adjustable Backrider. Budżetowy backrider od polskiej firmy UKI 3D oraz naszego dzisiejszego bohatera, czyli Peruna. Zastanowimy się, czy warto dopłacać do oryginału, czy polska produkcja daje radę i dlaczego tanie plastiki potrafią doprowadzić do szału. Zanim przejdziemy do prezentacji produktów, krótko o teorii, czyli po co komu regulowany backrider. Jeśli zależy nam na absolutnej precyzji w strzelaniu na długie dystanse, nie możemy polegać tylko na sile mięśni trzymających karabin. Strzelectwo sportowe tutaj rozwinęło się w dwóch kierunkach. Strzelcy ISSF strzelają teoretycznie z ręki. Teoretycznie, bo ta ręka i cały strzelec są usztywnieni ciężką skórzaną kurtką, a karabin jest dosłownie przytroczony do strzelca pasem. Amerykanie poszli inną drogą i strzelectwo long range wywodzi się wprost od wojskowych snajperów. W wojsku wszystkie chwyty są dozwolone, byle trafić w cel. Strzelec nie musi więc zakładać żadnej fikuśnej kurtki, bo karabin jest podparty z przodu na dwójnogu. Później dla większej stabilizacji zaczęto również podkładać worek pod kolbę. Początkowo były to niewielkie woreczki, które do dziś widujemy na zawodach PRS i zawodach taktycznych. Są one z mocnej, ale lekkiej tkaniny i są wypełnione nie do końca jakimś lekkim granulatem. Przez to dzięki temu są łatwe i dają się łatwo formować. Możemy je podkładać w różnych płaszczyznach, uzyskując większą lub mniejszą wysokość. Dodatkowo taki elastyczny worek możemy ściskać lub luzować chwyt w celu precyzyjnego regulowania punktu celowania w pionie. Ta mała sztywność worka i metoda na ściskanie powodują jednak, że praktycznie po każdym strzale musimy regulować punkt celowania. Zaczęto więc stosować większe worki, po których suwało się skośną kolbę i w ten sposób regulowało wysokość. W końcu wprowadzono wielkie i bardzo ciężkie worki F-klasowe. Wykonane są z grubej skóry, a dla większej stabilizacji są one często wypełnione bardzo gęstym piaskiem cyrkonowym. Tak więc taki worek potrafi ważyć nawet 10 kg. Backrider wjeżdża w kanał między uszami i w tej sytuacji sprzęt nie ma prawa pracować na boki. Liczy się absolutna sztywność konstrukcji. Worek jest więc nabity piaskiem i sztywny prawie jak beton. Nic nie poddaje się podczas strzału. Mamy więc stabilną podporę z przodu i stabilną podporę z tyłu. Jednak, aby regulować punkt celowania na takim sztywnym worku, cały czas musimy pracować uszami, ewentualnie kolbą. Dla leniwych wymyślono więc regulowany backrider, który załatwia to mechanicznie. Mała zmiana scenografii i przechodzimy do prezentacji produktów i różnic pomiędzy nimi. Na początku numer 1 na świecie. Amerykański ABR. Prostoplasta i wzorzec całej tej kategorii sprzętu. Konstrukcja w pełni metalowa, pancerna. Sztywność wzorcowa, a zastosowane prowadnice pracują jak masełko.
Nawet pod dużym obciążeniem ciężkiego karabinu mechanizm regulacji chodzi płynnie, bez zająknięcia. Wady: metalowy mechanizm zwiększa wagę broni, a przede wszystkim odrzuca bardzo wysoka cena zakupu. W Polsce po doliczeniu ceł i podatków wychodzi około 1700 zł za podstawowe modele. Przeciwieństwem ABR jest kolejny produkt wyprodukowany w technologii druku 3D. Jest to produkt firmy UKI 3D. Wersja mocowana w systemie M-LOK została wydrukowana z tworzywa sztucznego, a dodatkowo została wzmocniona stalowymi prętami. Zaleta tego sprzętu to niska waga i niska cena, obecnie poniżej 400 zł. Niestety to koniec zalet do poważnego strzelania. Przy moim karabinie ten sprzęt poległ, bo cała konstrukcja nie ma odpowiedniej sztywności. Produkt ma mocowanie z jednej strony. Na drugim końcu backridera mamy obie prowadnice i oś regulacyjną. Pod ciężarem karabinu na mocowanie i przy siłach generowanych przy strzale następuje przekoszenie całego mechanizmu. Efekt to zacinający się gwint regulacji. Z pewnym oporem można jeszcze cały czas zmniejszać wysokość backridera, ale próba zwiększenia wysokości zamienia się w walkę z zablokowanym sprzętem. Rozwiązaniem jest wsadzenie palca w szczelinę między obie części backridera i jego delikatne odblokowanie. Nie jest to jednak fajne rozwiązanie na zawodach. Strzelec ma skupić się na strzelaniu, a nie na rozwiązywaniu problemów technicznych. Kolejna mała zmiana scenografii i tak dochodzimy do gwiazdy dzisiejszego odcinka, czyli Perun Gear, polski produkt. Cenowo plasuje się jako znacznie tańsza i sensowna alternatywa dla drogiego ABR. Budowa jest bardzo podobna do UKI 3D. Mocowanie na jednym końcu, prowadnice na drugim. Kupując prototyp byłem więc pełen obaw. Jednak w pełni metalowa konstrukcja jest bardzo sztywna. W teście na strzelnicy sprzęt sprawdził się doskonale. Gwint pracuje płynnie nawet pod sporym obciążeniem, nie ustępując kulturą pracy amerykańskiemu oryginałowi. Producent na razie skupił się na backriderach do osad MDT. Ja kupiłem backrider do osady Oryx. Producent przesłał mi do pokazania dwie inne propozycje. Jedna do osady MDT Premier ze skośnym mocowaniem idealnie pasującym do fabrycznej kolby. A tu mamy prawdziwą perełkę. Jest to cały szkielet kolby do osady MDT Elite. Wykręcamy kolbę z oryginału, wstawiamy to i mamy w 100% kompatybilny i rewelacyjnie pracujący produkt. Można już go kupić na stronie producenta albo w sklepie proshooting.pl, gdzie jak pamiętacie na wszystkie nieprzecenione produkty macie 5% zniżkę z kodem MAREK5. Pamiętajcie tylko o wielkich literach. I jeszcze mała uwaga na koniec. Po udostępnieniu filmu ze strzelania na Facebooku pojawił się komentarz. Równie dobrze można strzelać ze stojaka. No to mam złą dla niektórych informację i postaram się to powiedzieć delikatnie. Zakup regulowanego backridera nie uczyni Was automatycznie świetnymi strzelcami. Nie bez powodu powiedziałem, że jest to opcja dla leniwych. Tak, regulowany backrider ułatwia ustawianie punktu celowania na tarczy. Tak, nie trzeba się męczyć z workiem albo suwać kolbą w przód, w tył. Ale jeśli nie masz powtarzalnej postawy albo masz kiepską pracę na spuście,
to taki Backrider będzie tylko kolejną protezą, która nijak nie przybliży Cię do dobrych wyników. Przykro mi. Dziękuję za oglądanie. Dajcie znak w komentarzach, jakich Backriderów Wy używacie w swoich karabinach i na jakich workach strzelacie. Zostawcie suba, łapka w górę i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Dziękuję.